Cześć! Dzisiaj nasze spotkanie zaczniemy od przysłowia. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Witam Was w miesiącu kwietniu, gdzie podpowiem, jakie najważniejsze czynności powinien zrobić pszczelarz na pasiece. Zapraszam na krótkie intro i wracamy do tematu. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własną gospodarkę pasieczną na terenie Dolnego Śląska. Pszczoły stały się naszym hobby i przewróciły nam wszystko tak naprawdę do góry nogami, w bardzo pozytywnym słowa znaczeniu. Prowadzimy pasieki przydomowe oraz miejskie, propagujemy pszczelarstwo oraz uczestniczymy w różnego rodzaju projektach ekologicznych. I tutaj z tego miejsca zapraszam do kontaktu twórców projektów ekologicznych na terenie Dolnego Śląska, aby skontaktowali się z nami, na przykład pod adresem sajnog.marcin@wp.pl. Chętnie pomożemy w miarę naszych możliwości w rozwoju takiego i propagowaniu takiego wymyślonego projektu przez Was. Czy udało Ci się już zasubskrybować nasz kanał na YouTube pod nazwą Dolnośląskie Miody? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zapraszam, zawsze będziesz na bieżąco z naszymi filmami, które udostępniamy na naszym kanale. YouTube po prostu poinformuje Cię o tym na smartfonie bądź na komputerze. Zapraszam także na profil Facebook oraz stronę internetową www.dolnośląskiemiody.pl, pisane razem bez polskich znaków. Ok, koniec autopromocji. Przejdźmy do najważniejszego, czyli do zadań pszczelarza w miesiącu kwietniu. Aha, jeszcze jedno, zapomniałbym, zachęcam także do komentowania tutaj zaraz pod filmem. Jeśli masz jakieś pytania lub posiadasz jakąś podpowiedź, zostaw ją tutaj w dyskusji pod filmem, tam można komentować nasze wypowiedzi w filmie. Mamy swoje grono pszczelarzy, którzy śledzą nasz kanał i często dzielą się swoją wiedzą w danym temacie. I zapraszam także młodych pszczelarzy do zadawania pytań. My nie gryziemy, my nie szczypiemy. Zadajcie pytanie, my postaramy Wam się na każde pytanie odpowiedzieć. Jeżeli posiadasz jakąś dziurę w wiedzy, bądź coś jest dla Ciebie niepewne, po prostu o to zapytaj. Lepiej zapytać, uzyskać odpowiedź, niż popełniać błędy na początku tego sezonu. Zapraszam do filmu. Zadania pszczelarskie na miesiąc kwiecień podzieliłem na kilka ważnych podpunktów. Pierwszym z nich jest sprawdzenie ilości zapasu pokarmowego i ewentualne uzupełnienie jego. Zimny marzec i zbliżające się ocieplenie w kwietniu powoduje, że prace, które podano na miesiąc, na przykład marzec, wykonuje się na początku kwietnia. Może się tak zdarzyć i to nie jest nic złego, jeśli dobrze zabezpieczyliśmy pszczoły na zimę. Przesunięcia w terminach przy pracach pszczelarskich to bardzo częsty przypadek. Wiosna jest okresem, od którego w dużym stopniu zależy prowadzenie i powodzenie w zbiorach miodu latem. Cały nasz wysiłek włożony w wprowadzenie pasieki na jesień w roku poprzednim, czyli w roku na przykład 2020 i wiosna w roku bieżącym, czyli w roku 2021, da nam owoc w postaci silnej, zdrowej i produktywnej rodziny. Dobrze jest w tym czasie na przykład odsklepiać stopniowo plastry z zapasem, które pozostawiliśmy w ulu przy gnieździe, jako żelazny zapas w celu pobudzenia czerwienia matek. Ale to stosujmy z umiarem, ja Wam to wspominałem we wcześniejszym filmie, i w najbliższym otoczeniu kuli czerwiu, czyli odsklepiajmy ten miód w jak najbliższym otoczeniu kuli czerwiu. Nie na jakichś tam ramkach odległych, drugiej, trzeciej ramce odsklepiamy miód poza gniazdem, tylko właśnie wewnątrz gniazda. Moim zdaniem jest to najlepszy sposób rozczerwiania matki. W kwietniu pojawiają się pierwsze pożytki pyłkowe i nektarowe. Od dopływu tych pokarmów zależy ilość czerwiu.
jaką pszczoły wychowają. Pamiętajcie, że lokacja pasieki w pobliżu takich roślin wpłynie bardzo korzystnie dla pszczół i na ich potomstwo. Ja wykonuję taki zabieg, tutaj mała podpowiedź z mojej strony. Po prostu przewożę rodziny pszczele, na przykład z mojego stebnika, czyli z miejsca lokacji na zimę, w miejsca obfitujące w pyłek wczesnowiosenny. W naszej okolicy, czyli tutaj w mojej okolicy, są to tak zwane rozlewiska i rowy, gdzie znajdziemy bardzo dużą ilość roślin z rodziny wierzbowatych. W tym przypadku trudności w korzystaniu z wczesnych pożytków przez pszczoły trzeba podkarmiać, dając na przykład od 1 do 2 litrów syropu średniego lub półgęstego w stosunku na przykład 3 kg cukru na 2 litry wody. Można poddać go w formie letniego syropu, pszczoły lepiej go pobierają. Gdy brakuje w rodzinie zapasów pierzgi, czyli zgromadzonego i zabezpieczonego pyłku, a pszczelarz nie dysponuje plastrami z pierzgą z ubiegłego sezonu, wskazane jest podkarmianie ciastem cukrowo-drożdżowym. Podam Wam takie proporcje, to są uśrednione proporcje, mniej więcej około 1 kg cukru pudru wymieszać z około 13 dekagramami drożdży piekarniczych suchych. Sposoby na zrobienie ciasta odnajdziecie w internecie, a tak po prostu normalnie ugniatacie, aż stworzy się jednolita, gęsta masa. Ważne jest zapewnienie pszczołom wody na pasieczysku, o czym już wspominam, kolejny odcinek na rok 2021. Pamiętajcie, żeby ustawić poidła najlepiej z wodą bieżącą, ale nie kranową. Woda musi być odstana lub przygotowana i wychłodzona. Ważnym czynnikiem jest także rodzaj poidła. Musi być tak skonstruowany, aby pszczoły miały dostęp do wody bezpośrednio z lotu, żeby mogły siadać na przykład na podejście z wodą, ale nie miały możliwości zrobienia tak zwanego w cudzysłowie zrzutu odchodów na lustro wody. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się chorób w gospodarstwie. Poszukajcie w internecie, jest bardzo dużo fajnych rozwiązań pszczelarskich, różnie ludzie do tego podchodzą. Ja używam poidła dla drobiu i pokazywałem w moich wcześniejszych filmach z przygotowania do sezonu 2021, jakiego ja poidła używam. Tutaj też taka kolejna moja informacja, o której też już wspominałem. Pamiętajcie, żeby zbiorniki z wodą, które są magazynem tej wody, były ciemnego koloru, najlepiej czarnego, ze względu na to, że promienie słońca lepiej przyciągają, czarny obiekt przyciąga lepiej promienie słońca i woda będzie delikatnie podgrzana, a każdy stopień na przedwiośniu, gdzie wahania temperatur są od -1 na przykład do +15, lepiej mieć temperaturę wody cieplejszą. Spowoduje to, że pszczoły podczas lotu powrotnego z zapasem wody nie będą krzepnąć podczas lotu, czyli nie będą się wychładzać od wody. Zawsze ten 1, 2, 3 stopnie temperatura wody jest na plus dla pszczół. Drugim krokiem jest określenie liczebności i siły rodziny oraz sprawdzenie jakości plastrów i w razie konieczności dołożenie lub wymiana tych plastrów. Podczas tego zabiegu możemy także sprawdzić stan czerwiu, jakiego ilość oraz jakość. Podczas przeglądania takich ramek zwróćmy uwagę, czy nie występują jakieś objawy chorobowe związane z czerwiem, np. czerw garbaty, komórki z białym nalotem, możliwość wystąpienia grzybicy wapiennej oraz np. śmierdzące komórki z objawem zgnińca amerykańskiego. Szczegółowy opis jednostek chorobowych odnajdziecie w książkach bądź w specjalistycznych artykułach badawczych. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania cyklu filmów, w których omówimy szczegółowo każdy z możliwych do wystąpienia na naszych terenach chorób związanych z pszczołami, z czerwiem bądź na przykład z nowym potomstwem, czyli z larwami i z jajeczkami. Ten temat będzie na pewno poruszony na naszym profilu, więc zapraszam do śledzenia. W chwili, kiedy zwiększa się ilość pszczół w ulu, poszerza się gniazda. To jest prawda. Początkowo wstawiamy brązowe plastry tuż przy czerwiu, czyli pamiętajcie, brązowe, czyli takie, które chociaż raz były zaczerwione przez matkę. Pozwala to na szybsze zaczerwienie komórek. Matka dużo chętniej wybiera i składa jaja w takie komórki.
Ja używam do tego ramek z poprzedniego sezonu, czyli ramki, które były ramkami gniazdowymi, wędrują na wiosnę do gniazda jako poszerzenie gniazda do rozczerwiania matki. W kolejności od centralnej części gniazda mamy, tak jak wcześniej wspomniałem, ciemne ramki z zeszłego sezonu wysuszone. Później wkładamy jasne ramki odbudowane. A gdy pszczoły zaczynają pobielać te stare ramki od wewnętrznej strony, czyli te stare plastry, tak naprawdę, czyli nadbudowywać nowym białym woskiem, to jest charakterystyczne, widać to dokładnie. Jest ciemna, na przykład centralna część ramki i delikatnie jest pobielona. To wtedy dokładamy nowy arkusz węzy po zewnętrznej części całego gniazda. Zatrudnianie pszczół przy budowie plastrów jest jednym z głównych czynników zapobiegania rójce. Rzadko się to wykonuje w kwietniu, ale w bardzo silnych rodzinach, należy o tym pamiętać, zaprzestaje się dodawania węzy w chwili rozpoczęcia się głównego pożytku. Pszczoły muszą skupić się na innych pracach wewnątrz ula. W połowie maja, czasem już na początku tego miesiąca, zaczyna kwitnąć rzepak. Warunkiem wykorzystania tego obfitego pożytku jest posiadanie silnych rodzik z dużą ilością pszczół lotnych oraz dobre warunki pogodowe. Silne rodziny o wczesnej porze roku można uzyskać przez stworzenie dobrych warunków rozwoju w końcu lata ubiegłego roku, czyli w roku 2020. Dodatkowo wiosną można stosować szereg zabiegów mających na celu wzmocnienie rodzin wybranych jako produkcyjne. O kilku takich podpowiedziach już usłyszeliście na początku tego filmu. Można także zastosować przykład łączenia rodzin, czyli stosowanie w momencie rozpoczęcia pożytku tzw. nalotów pszczół zbieraczek z rodzin pomocniczych na wybrane rodziny produkcyjne. Przypomnieć tu jednak należy, że najlepiej pszczoły wykorzystują pożytek, gdy ustawione będą tuż przy plantacji kwitnącego rzepaku, na przykład przy pożytku rzepaku. I tutaj chciałem Was uczulić na sytuację, kiedy wstawiamy ulę praktycznie na pole, czyli na linię z rzepakiem, w miejsce, gdzie jesteśmy najbliżej naszego pożytku. Pamiętajcie, że uprawa rzepaku, a dokładnie uzyskanie dobrego plonu, wiąże się ze stosowaniem specjalnych oprysków chemicznych na rośliny. W przypadku, kiedy ule znajdują się w pobliżu i rolnik dokona takiego oprysku, nie będę tutaj szczegółowo omawiał, jakich środków używa, jakich stężeniach, jakich proporcjach, bądź nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, w jakich mieszankach. Załóżmy, że każdy może być szkodliwy. Każda substancja może być szkodliwa dla naszych pszczół. To wtedy, ustawiając te ule w pierwszej linii frontu, czyli praktycznie na granicy tego pożytku, doprowadzimy do wyginięcia pszczoły lotnej, a to doprowadzi do sytuacji, że osłabimy rodziny praktycznie nie do odbudowania w tym sezonie. Poza tym nie uzyskamy miodu, a pszczoły mogą się nam zupełnie osypać. Zadacie pytanie, jakie na to jest rozwiązanie, no bo chcemy być jak najbliżej pożytku, mamy uzgodnione miejsce lokacji na przykład z danym rolnikiem, który uprawia rzepak i wstawiamy u niego w rzepak. Powiem Wam tak, ja robię to tak, że zaprzyjaźniam się z tym rolnikiem, na przykład na zasadzie przekazania słoika miodu jako gratyfikacja związana z możliwością postawienia tych uli, ale głównie też chodzi o to, żeby jakby współżyć koleżeńsko z tym rolnikiem, żeby to się nie zakończyło tylko jednym sezonem i osypaniem rodzin. Musimy jakby w naszym przypadku, no ja wiem, że to będzie troszeczkę przewrotne, bo w Polsce do tego pszczelarstwa podchodzi się jeszcze inaczej, na zachodzie podchodzi się inaczej, nie mówię już tutaj o Stanach Zjednoczonych, gdzie to rolnik nam płaci za to, że my przywozimy do niego ulę i tak naprawdę wypłaca nam odszkodowanie za każdą osypaną rodzinę względem, jeżeli chodzi o wytrucia bądź szkody fizyczne na ulu. Więc sama współpraca z rolnikiem jest bardzo ważna. No moim atrybutem jest posiadanie miodu, więc tym miodem dysponuję i tym miodem rozpieszczam naszego rolnika, żeby było wszystko w porządku. Dodatkowo biorę pod uwagę pożytki w okolicy, czyli nie tylko to pole, na którym stacjonują nasze ule, ale biorę też takie
pola, które są w okolicy, ponieważ pszczoły w danym momencie mogą poczuć większy pożytek na sąsiednim polu i skorzystać z pola innego rolnika. Musimy uniknąć takiej sytuacji i jakby wziąć to pod uwagę. Musimy też zwrócić uwagę na tematy zawiewania powietrza, czyli tam, gdzie są wiatry. Często pola są ulokowane na otwartych terenach. Ule wystają nam troszeczkę poza uprawę, są wystawione i narażone na częste podmuchy, więc to też weźmy sobie pod uwagę. Zasada współpracy polega na tym, że oprysk wykonywany jest na przykład po godzinie 22. Takie uzgodnienie na przykład próbuję wynegocjować sobie z rolnikiem. Godzina 21, taka przyjęta zasada godzina 21, nie zawsze się sprawdza. Z moich obserwacji wynika, że około godziny 21 w naszym rejonie, czyli tutaj w rejonie Dolnego Śląska, pszczoły bardzo często jeszcze są w lotach powrotnych. I wyjechanie właśnie w tym momencie o godzinie 21 rolnika na oprysk, no właśnie kasuje w bardzo dużym stopniu nasze pszczoły lotne. Więc uzgadniam taką barierę, granicę, że po godzinie 22 chciałbym, żeby rolnik wyjechał na oprysk. Ja w tym momencie dostaję informację, która pozwala mi zamknąć wylotki wcześniej, czyli rolnik w ciągu dnia informuje mnie: Panie Marcinie, dzisiaj o godzinie 22 będę wyjeżdżał opryskiwać nasz rzepak. Ja jadę sobie o godzinie 21 i stopniowo do przyjazdu rolnika przymykam wylotki. Ja robię to jeszcze tak, że zawsze zostawiam jeden ul w postaci takiego otwartego, żeby pszczoły mogły jakby skorzystać z wlotu, powrotu, gdyby nie zdążyły jeszcze do godziny 21, bo loty mogą być o 22, a pszczoły też mogą wrócić na przykład rano, a niekoniecznie korzystać na przykład z pożytku rzepakowego, więc ja zostawiam sobie skrajne dwa ule po lewej i po prawej stronie jeszcze otwarte. Często się zdarza tak, że te pszczoły, które nie mogą wejść do innego wlotka, po prostu wchodzą mi do tych uli. Ja te ule zamykam rano, czyli na drugi dzień rano. Z doświadczenia powiem Wam, że w zeszłym roku dostałem taką informację procedurą jak opisana powyżej, czyli pszczoły otworzone następnego dnia w okolicy godziny 10 rano. Czyli mamy o godzinie 22 zamknięcie wieczorem i po 12 godzinach mniej więcej jest to przyjęte na karencji wchłaniania się substancji opryskowej w roślinę i o godzinie 10 rano dnia następnego te wylotki powinny być otwarte. Niestety w moim przypadku na 2 pasiekach zauważyłem duży osyp pszczoły przed wylotkiem z języczkami na wierzchu, także pszczoły zostały podtrute. Aktualnie zabieg otwierania ula wykonuję po upływie 24 godzin. Wiem, że tracę te 12 godzin, a tak naprawdę kolejne 24 godziny pożytku od wykonania pierwszego oprysku, ale śmiertelność jakby pszczoły lotnej, tej, którą ja jestem w stanie zweryfikować, czyli ta, która jest przed wylotkiem osypana, bądź w okolicy samego ula, spadła mi praktycznie do zera. Podejrzewam, że ten okres wchłaniania środka chemicznego aktualnie jest dużo dłuższy, po prostu jest dłuższy i zależny także od warunków pogodowych, więc to też musimy wziąć bardzo mocno pod uwagę. Przygotowanie rodziny na zbiory pożytku. Można to wykonać na zasadzie ograniczenia matki w czerwieniu, ale także poprzez odpowiednią stymulację. Przy pożytkach reguluje się odpowiednio czerwienie matki. Na podstawie kilkuletnich obserwacji można dosyć dokładnie przewidzieć terminy wystąpienia pożytku. Bardzo pomocne jest przy tym ustawianie ula kontrolnego na wadze i równoczesne prowadzenie obserwacji fenologicznych. Dąży się do tego, aby maksimum czerwienia przypadało między 50 dniem przed datą rozpoczęcia pożytku i 28 dniem przed jego zakończeniem. Wtedy pszczelarz ma gwarancję, że właśnie w okresie pożytku głównego będziemy posiadać najsilniejsze rodziny.
Myślę, że w dzisiejszym odcinku te podstawowe, główne informacje są najważniejsze, o które musimy się zatroszczyć w miesiącu kwietniu. Ja dziękuję Wam za spotkanie w miesiącu kwietniu i jednocześnie zapraszam na kolejne miesiące. Postaram się podpowiadać Wam główne zadania, na które musimy zwrócić uwagę. Przypominam o możliwości subskrybowania naszego kanału. Możecie to zrobić poprzez kliknięcie klawisza subskrybuj tutaj zaraz pod filmem. Możecie także wesprzeć nasz kanał, klikając na klawisz wesprzyj, który także znajduje się tutaj pod filmem. Pozdrawiam całą brać pszczelarską serdecznie i życzę dużo zdrówka i siły w nadchodzącym sezonie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć!